lecimy, nagrywa się, 3 sekundy ciszy nie było. Dobra. Jesteście? Tak. Jesteśmy, ale No. przez moment cię było mega dobrze słychać, a teraz cię znowu jakoś cicho słychać. Nie wiem, czy się odsunąłeś od mikrofonu, czy co? Raz. Nie, dobrze. O, teraz dobrze. Tak? No ten mikrofon jest taki, że trzeba blisko niego być, a jednocześnie bardzo zbiera te wybuchowe, te głoski, więc muszę siedzieć blisko jeszcze z obróconą głową. Dobra, lecimy, żeby rzeczywiście to nie trwało 5 godzin. Dżentelmeni przy stole, witamy dzisiaj serdecznie. Ostatnio widziałem na forum wątek, że za mało pluje się na gry w polskim YouTubie. No to proszę bardzo, dzisiaj poplują. Irek? Janek z Ja zawsze chcę Janek, być ostatni, z jako że nie Krakowa. jestem stałym Janku. tym. Dobra, to powiedz jeszcze raz Irek, ja powiem Galatolol. Dobra, a na gry będą pluć dzisiaj Irek. Galatolol. I Piotrek, cześć. Witamy serdecznie. No i od czego zaczynamy? Bo masz tam sporą listę takich, no, kobyłek w sumie, które poszły na bazar pod młotek. Tak, no Co wybrałem takie, ciekawego? które mogą być ciekawe. Niestety nie będzie samego plucia. Nie żebym się starał go unikać, tylko po prostu w tej chwili w dużej mierze dlatego Nie hamujemy. czyszczę trochę kolekcję, po prostu mi zaczęło miejsca brakować na regale, a staram się ograniczać do jednego regału. No to na pierwszy ogień może niech pójdzie Chaos w Starym Świecie. Mhm. A mogę jeszcze na sekundkę się tylko wciąć? Bo też tak my się tutaj śmiejemy, że będziemy właśnie pluć, ale ja to sobie tak... Znaczy tak, po pierwsze to chcemy w ogóle zrobić tutaj autoreklamę i naciągnąć tutaj naszych szanownych kolegów i koleżanki na zakupy od nas w dobrej cenie. To jest pierwszy powód i przede wszystkim jakby już nie czarujmy się. A druga rzecz to jest taka, bo tutaj też tak już pewnie trochę ubiegam fakty, że prawdopodobnie często będzie się przewijać, że nie mamy z kim grać albo nie mamy czasu i że ogólnie nam się wiele rzeczy z tych gier będzie podobać pewnie, no ale z jakiegoś powodu jednak z nich rezygnujemy i też chcemy się w taki godny sposób, że tak powiem, pożegnać tak, z tymi grami w postaci takich, może recenzja to za dużo powiedziane, tak, ale powiedzenia, co tam się podobało, tak, czego być może zabrakło i żeby dać jakby taki obraz komuś, kto gdzieś tam być może krąży wokół tej gry, albo właśnie nie wie o istnieniu tej gry, to chociaż żeby mieć jakiś taki ogólny obraz przynajmniej z naszej subiektywnej perspektywy. Ale prawda jest też taka, że inaczej się mówi o grze, którą się właśnie sprzedaje, a inaczej się mówi o grze, która już się sprzedała. Tak, to prawda. Jak już masz taki oddech i no to jednak to mnie uwierało. No to jeszcze to. No dobra. To też jest ciekawe, no. Ale wiesz, zwróć uwagę też, że często się i w drugą stronę się wspomina, tak? Jest ta nostalgia, tak? I się pamięta o dobrych rzeczach i się... Ale ta nostalgia mija drugi raz. No właśnie, po pierwszej partii, kiedy znowu zagramy po przerwie. Kupiło, tak. O cholera. To jednak była nostalgia. O, można kiedyś zrobić odcinek o tym, co sprzedaliśmy i kupiliśmy. No to sporą listę miałem. Też mam niemałą i w większości raczej żałuję tego ponownego kupienia. Tak. No. Bardzo Coś rzadko. w tym jest. Bardzo rzadko. No dobra, to następnym razem, nie? Zapisujemy sobie na boczku. Okej, przepraszam Janku, bo ci się wciąłem. Tak, no to Chaos w Starym Świecie, czyli gra Erika Langa dziejąca się w świecie Warhammera, co już dla mnie jest dużym plusem, bo to jeden z moich ulubionych światów fantastycznych. I 4 frakcje asymetryczne, które się po prostu leją o dominację. I to jest Z dodatkiem? Tak, z dodatkiem. Choć nigdy nie grałem bez, więc nie mogę tam się wypowiadać na temat balansu kart. Mhm. Podobno w podstawce były złe, no to nigdy ich nie testowałem. I to jest protoplasta tej trylogii tam mitologicznej Langa, czyli Blood Rage, Rising Sun i Ankh. I dla mnie bez dwóch zdań Chaos jest najlepszy z całej czwórki. Aczkolwiek grałeś ostatnio też, wiem, w Ankha i całkiem tak przyzwoicie. Ja bardzo lubię Ankha swoją drogą. Właśnie między innymi dlatego sprzedaję Chaos, ponieważ uważam go za najlepszą pozycję z tych 4, ale w grupie, z którą najczęściej gram, po prostu jeden kolega przejadł mu się Chaos. Zagraliśmy kilkanaście razy i od tego czasu zawsze jak wyciągamy na stół, to już trochę tak psioczy, mimo że też lubi świat Warhammera.
więc nie wiem czemu. A jednocześnie dostałem Anka właśnie od kumpli i on ma wielkie pudełko i muszę coś zwolnić na półce. Ale Ach, te problemy pierwszego świata. no to pomyślałem, że już nie idę już go zmuszać do tego chaosu. Mhm. Szczególnie, że to i tak jest taka gra, w którą gram raz na rok może. Tylko ona jest jest po prostu mega. To jak bardzo te frakcje się różnią, jak każda ma całą własną talię, różnorodne te krity, te potworki, które możemy rozwijać na różne sposoby. Kilka warunków zwycięstwa. Oczywiście jednym jest łatwiej spełnić jeden, innym drugi, ale to w porównaniu z tym Ankh wypada blado. W Ankha zagrałem raz i mi się dość podoba. Mam wątpliwości co do regrywalności, mam wątpliwości czy zostanie w kolekcji, bo ma duże pudło, ale na pewno się Wiesz co, ja w Ankha trochę pograłem i z każdą partią coraz bardziej mi się podobał. Okej, Tam naprawdę jest dużo rzeczy do poodkrywania, nie? No, pierwsze wrażenia są pozytywne. Na pewno mi się podoba ta fuzja dwóch graczy, podoba mi się to, że jeden gracz może być, znaczy kilku graczy. Podoba ci się to? Tak. Kurczę, no ja tego momentu nie czuję. Fajnie, że jest scenariusz bez tego, ale właśnie ten moment, kiedy całą grę gramy przeciwko sobie, każdy przeciwko każdemu i nagle wchodzimy w kooperację z kimś i już gramy przeciwko jednej osobie, jakoś tak wytrącał mnie z może nie z równowagi, ale z rytmu. Tak. No widzisz, ciekawe, bo na to najwięcej ludzi narzekali w zasadzie. No to jest najciekawsze właśnie w tej tą grze. fuzję. Wiecie, bez tej fuzji to tam prawie nic nie zostaje. No jakieś takie Nie proste te zdolności, ale to jest podobne jak Kemet albo jak inne rzeczy tego typu. No ale dla mnie to jest, tam naprawdę jest dużo elementów bardzo gładko zaimplementowanych. Tak jak w sumie spojrzysz no to tam jest dużo też możliwości wybrania strategii. Można naprawdę sobie pimpować tego swojego Heroesa, a można pójść wiesz, bardziej zalać z tym armią. No i tam różne, te karty też sobie bardzo fajnie dają możliwość kombinowania z tymi naszymi umiejkami, pod co chcemy grać. No, mi się strasznie spodobało właśnie. Bardzo elegancko, mimo takiej dużej ilości. Jest tam ten euro, taki klimat tych punkcików, ale kurczę, no ciekaw jestem właśnie po większej ilości, jak pograsz, jak masz ocenę. Nie, punkty są spoko, karty bitwy też są spoko. Szkoda, że nie jest tak, że ma się przynajmniej jedną różną na frakcję. Już nie mówiąc o tym, że... Mi też to na początku przeszkadzało, że tak naprawdę tylko się różni tam drobną umiejką, Tak. znaczy drobną, umiejką jedną po prostu ten Bóg. Ale tak właśnie wracając do chaosu, nie masz wrażenia, że na przykład tu te zasady są bardziej eleganckie, że na przykład chaos w jakiś sposób się zestarzał już przez te lata, a on tutaj dopracował bardziej mechanicznie sobie tę grę? Czy nie masz takiego poczucia? Nie, znaczy chaos bez wątpienia jest oldschoolowy. Tam czuć właśnie to jest takie, no nie wiem czy Ameritrash można powiedzieć, ale no, że się nie boją się mieć po prostu mnóstwa kart z drobnym tekstem, ale generalnie to są eleganckie zasady i modyfikacje ich. Nie mam wrażenia, żeby był nieelegancki. Raczej jak miałbym porównać, to miałbym poczucie właśnie, że Ankh jest takim ubogim krewnym. Znaczy Ankh jest taki bardziej grzeczny, nie? No właśnie miałem o tym mówić, że powiedziałeś tego słowa, wygładzony... że się nie boją, a w Ankhu już jest tak właśnie dopasowany do tak jakby współczesnego odbiorcy, który musi czuć się w pewien sposób bezpiecznie, nie? Z szansą na wygraną, a tam przecież pamiętam jak ludzie lamentowali, Korn jest przegięty, przecież nie da się grać, jak jest Korn, on wszystkich tylko rozjeżdża, a dopiero później ludzie odkryli, że Korna też da się spacyfikować i okazał się już nie taki mocny. A wygraliście w chaos? Wiesz co, lata temu, tak, tam gdzieś tam niedużo ze dwie partie Przeszkadzały wam zagrałem. ludziki, że są za małe? Ludziki, że za małe? No chyba nie. Nie, że słoneczka odpadały, Słoneczka to tylko to. Ale właśnie te ludziki są 3-4 razy mniejsze, no dobra, 3 razy mniejsze od tych w Ankhu i się dało grać i są szczegółowe, różnią się, są spoko. No i to denerwuje mnie trochę, to jak rozbuchane są te ludki w Ankhu. No i to z ich jest powodu dla to mnie jest efekt takie Kickstartera, No, to jest efekt Kickstartera, że musi się najpierw sprzedać, musi kopara opaść, żeby w ogóle zatrzymał się odbiorca przy projekcie i dopiero później coś więcej, nie?
A ja jeszcze tak, znaczy w sumie to mam dwa pytania, bo jedno to mam w sumie do Irka, bo tak Irek powiedział, że jest mało elegancki chaos, czy tam, że ma... Znaczy nie, pytam trochę właśnie, jest czy z perspektywy lat, jak odczuwa właśnie w porównaniu z Ankiem. Aha, dobra. Czy jest- dobra. czy jest- No, tak, bo chciałem z Rutem to skonfrontować, który według mnie dopiero jest pod tym względem jakby nawalone, nie? No. Ale dobra, to może kiedy indziej sobie do tego wrócimy. Chyba, że w sumie chcecie się No bo ustosunkować właśnie. Galatol też Ruta lubi, Tak, tak. ale czy Tak. tutaj... No jedna z moich ulubionych gier. No w Rucie się bardziej różnią te frakcje, bo one w ogóle, ta struktura tury nawet jest inna. I że tam jest to wspólne, tam chyba ten autonatowi gramatyka albo coś w tym stylu, że powiedzmy, że zasady ruchu są takie same dla wszystkich, ale to za co się punktuje w jaki sposób, no to się bardziej różni. To faktycznie, jakby ktoś stwierdził, że jest mniej elegancki od chaosu, no to bym się nie kłócił. Znaczy dla mnie jest jedna taka zasadnicza różnica, która mi się tak na szybko rzuca w oczy, to przede wszystkim Chaos w Starym Świecie jest takim typowym, tak jak powiedziałeś, Ameritraszem, area control, a Root tak jakby chciał trochę ugryźć coś od graczy euro i coś od graczy takich no właśnie lubiących area control, bo można tak naprawdę zagrać tę grę na dwa sposoby, tak typowo optymalizacyjnie, ciułając te punkciki, jak po prostu no, marchewkę w Agricoli, a można, tak jak trochę nam Konrad tutaj pokazuje, bardzo, bardzo mocno negocjacyjnie, gdzie ten balans frakcji nagle okazuje się dużo bardziej kruchy, jeśli spojrzymy właśnie pod takim właśnie negocjacyjnym charakterem, niż się wydawało przy takiej grze turbooptymalizacyjnej, więc tu jest dla mnie różnica. A Chaos w Starym Świecie to jest po prostu taka, no wiesz w co wsiadasz od razu od początku, no ostra jazda o każdy kawałek skóry na planszy. Ja jeszcze zapytam, bo ja w Chaos gram raz albo dwa razy, nie? I to też już było kilka lat temu. I tylko jeszcze chciałem zapytać, czy tam nie ma problemu trochę z graniem, że jak mamy jakąś frakcję, to gramy trochę na szynach. W sensie, ja pamiętam, że tam chyba jest ileś tam strategii, tak, dostępnych dla tych frakcji, jakby te karty takich jakby tych specjalizacji, takich czy jakichś takich czarów. Ale styl gry jest tak jakby narzucony, no trochę. Ale właśnie czy, znaczy, do jakiego stopnia to jest granie na szynach, a do jakiego stopnia to jest po prostu, no okej, mam pewną charakterystykę i muszę z tego korzystać, ale w dalszym ciągu jednak muszę kombinować. Na pewno mocno. są frakcje, którym łatwiej zdobywać punkty na tych kółkach kręcących się i takie, którym łatwiej zdobywać punkty zwycięstwa po prostu. Ale no ja grałem kilkanaście razy, nie miałem poczucia, żeby to było jakoś na szynach specjalnie. Nie miałem większego poczucia na pewno niż w Wanku. W Wank zagrałem raz i od razu się taka obawa pojawiła, to Irek mówi, że że nie ma co przesadzać, więc zobaczymy tam po kolejnych partiach. W chaosie tylko, że nigdy nie próbowaliśmy grać jakoś bardzo optymalnie, w sensie, nie staraliśmy się jakoś masterować tych frakcji. No ja w Ankha grałem tylko Anubisem, kilkanaście partii i chętnie bym pograł dalej tylko Anubisem, więc widzę olbrzymi potencjał właśnie dzięki temu, że nie mamy narzuconych umiejętności, tylko sami sobie te umiejki wybieramy, nie, w trakcie rozgrywki i dopasowujemy do stylu, który chcemy przyjąć, więc to jest dla mnie taki punkt naprzód, jeśli chodzi w porównaniu właśnie z Chaosem, który no Nurkl w pewien sposób musiał grać po swojemu, Khorne po swojemu, ale oczywiście było też bogactwo wewnątrz tej frakcji, jak komuś, bo tam tak naprawdę liczył się pomysł, nie, jak kogoś wykiwać, nie, jak kogoś przechytrzyć. Miałeś powiedzmy określone narzędzia na daną frakcję, ale tych pomysłów pewnie nie brakowało, bo ludzie w to dalej łupią i zachwycają się. Dobra, czyli tak, Chaos, Podmłotek, Tak. no chyba coś tam jeszcze chcesz dodać? Nie, przejdźmy dalej. To może teraz 18. Dobra, to powiem o obu. No to 18 Chesapeake, czyli gra polecana dla nowych, dlatego ją dalej trzymałem. No to tutaj nawet się nie spytam dlaczego, tylko spytam się, dlaczego tak późno. Nie, bo generalnie 18 nie zależy, żeby je sprzedawać, bo do nich łatwo wróci, nawet po wielu latach przerwy. Łatwo sobie odświeżyć zasady. Natomiast Chesapeake konkretnie no to trzymałem właśnie do grania z nowymi, ale nie miałem poczucia, że to jakoś jest gwarantowanym przekonwertowaniem kogoś na 18.
Zagrałem w ostatnich latach Mhm. 2 partie ze świeżymi osobami, tym Chesapeake'iem i generalnie podobało im się, no ale potem się już nie odzywali. Więc ja nigdy nie wiadomo, jak to ocenić. No właśnie, no bo pewnie gdzieś tam słyszałeś też, ja tutaj mam tą swoją teorię, że jeśli ktoś przychodzi do 18, no to jest w pewien sposób już ostrzeżony, do czego się zbliża. No i czy właśnie nie prezentować pełnej okazałości tego systemu, nie? Tylko tak wchodzić na miękko, żeby po prostu się ktoś nie zraził. Bo mam wrażenie, że te osoby, które właśnie często zaczynają Chesapeake'a, jakiś New England i tym podobne, to w pewien sposób się zatrzymują na tym etapie już takiego no, grania a la Tony Freyer na po prostu na bogato, na spokojnie, pobudujmy trasy, pomóżmy sobie, nie? A tutaj no chyba trzeba po prostu pokazać twardą grę. Tylko nie wiem, czy jakbym Żeby pokazał ktoś- 30, no. to taki nowy gracz by widział dużo więcej. Natomiast no Ale ja, jak jeśli gra by się skończyła po godzinie bankructwem, to by zobaczył. tak, a to tak się tylko mówi, to, żeby to się stało, Mhm. to nie zawsze. Natomiast ja na pewno dla siebie nie potrzebuję Chesapeake'a. No jego plusem jest to, no 2 rzeczy. Po pierwsze to, że jest kojarzony, więc dużo osób, które chcą spróbować 18 same Mhm. proszą o Chesapeake'a. Znaczy, no zdarzyło mi się to. A po drugie tam Teraz pałeczki chyba Shikoku przejął. po drugie ładnie wygląda. To 2 pałeczki Shikoku przejęło. I Shikoku dla mnie jest gorszy. I właśnie tutaj chciałbym skontrować ten argument z wyglądem, mówiąc coś w rodzaju, że po co mam kogoś zachęcać ładnie wyglądającą grą? No oczywiście w Mhm. cudzysłowie, bo ja tam doceniam ten surowy wygląd, ale dla nowicjusza to faktycznie może być odpychające. Skoro i tak docelowo chcę, żeby grał ze mną w te moje samoróbki, ale z drugiej strony to nie jest do końca uczciwe, bo można powiedzieć, że ten wygląd ma go zachęcić do pierwszej gry, a mechanika do zostania w systemie. I że potem już poprosi o kolejne nie dlatego, że fajnie wygląda, tylko że po prostu się mechanika spodobała. No natomiast od chyba 2 lat już tam ten mój egzemplarz nie lądował na stole, więc pomyślałem sobie, że mogę się z nim pożegnać. No ja widzę tych ludzi, którzy pierwszy raz powiedzmy grają swój na konwencie. Jacy oni są szczęśliwi, kiedy trafią na taką naprawdę krwistą, fajną rozgrywkę. I wiedzą po prostu, z czym to się je, nie? Dostają dokładnie to, czego się spodziewali. Tak, teraz planuję, jakby był jakiś nowy, no to 82 albo 49. Tak z doświadczenia No ja bym Widzę, że- 94 zaproponował. to nie wypada. No tak, bo możliwość zagrania na 3 osoby jest dla mnie super właśnie argumentem w kontroli tej rozgrywki z nowicjuszem, nie? Bo jeśli powiedzmy siądziemy z 4 nowicjuszami nawet w taki Chesapeake, no to i tak oni wykręcą tą rozgrywkę, nie? Hmm. A tutaj w przypadku 3-osobowej rozgrywki to jest lepsza kontrola. No, co mówisz, Piotrek? Znaczy tak, no ja się zgodzę, bo tak rozumiem, tak, Galatolola, że żeby ta rozgrywka też była fajna, to z reguły musi być po prostu przewaga przy stole ludzi tych doświadczonych, Mhm. nie? Czyli na przykład 3 doświadczonych i 1 nowicjusz i jego się Naprowadza. nie dusi z ostatniego grosza, tylko właśnie naucza, prowadząc tą rozgrywkę. Natomiast jeszcze wracając do samego Chesapeake'a, kurczę, ja dużo razy mówiłem nie, Chesapeake nie i denerwowało mnie, strasznie mnie denerwuje polecanie Chesapeake'a, ale tylko z tego względu, że uważam, że 82, znaczy inaczej, że Chesapeake według mnie ma skończoną ilość partii do zagrania. Takie odnoszę wrażenie, że jest dużo mniej zmienny pomiędzy kolejnymi partiami. Natomiast no tam są zasady właściwie z 30, jest bardziej znaczy, no bo tam jeżeli dobrze pamiętam się 2 tory też, tak, buduje w fazie tych nie. OR-ów. Dobrze mówię, czy Chyba nie? Czy nie. bredzę? Tam się, główna różnica to jest eksport pociągu. Co Eksport przyspiesza, pociągu. No dobra, okej. Ale mimo wszystko, tak, gra jest na pewno jest krótsza, tak, od 30, jest szybsza, jest ten eksport pociągów, więc jakby zasady ma proste, ma przystępne. No nie jest, a czy inaczej, to co Piton mówił, tak, że ona jest bardziej taka symetryczna, tak, że no każdy tam sobie coś tam pojeździ, coś tam sobie pobuduje, coś tam sobie porobi. Tak, bo to Natomiast, Skoda, on tak ma. no znowu,
Natomiast znowu, no 82, tak, też no po prostu bardziej mi się podoba, tak, wydaje mi się ciekawsza, ale mówię, dlatego, że jakby ja bym nie chciał mieć na przykład obydwu, tak, na półce, tak, tych dwóch tytułów. Jakbym miał spośród nich wybierać, to właśnie bym wybrał tą 82, a natomiast jak chce się zacząć tą zabawę i zwłaszcza właśnie nie ma się za bardzo wokół siebie, może też doświadczony graczem, to ten Chesapeake, znaczy nie ma wstydu, tak, to nie jest zupełnie, to nie jest zła gra, tak, to jest Tak, okej, ja taka jej nie 18, hejtuję. bym powiedział. Oczywiście, że nie mam Okej. ochoty w nią grać, ale jest okej. Ja właśnie też nie tak ciężko mi jest tak jakoś strasznie coś jej zarzucić, poza tym, że po prostu są 18, w które zdecydowanie wolę zagrać, tak, bo już tam, ale sporo ja zagrałem tych partii właśnie w Chesapeake, nie wiem, pewnie około 20 zagrałem, zaraz sobie nawet mogę zobaczyć, no ale to tak na boczku. To może od razu do kolejnej 18 z mojej listy. To 18 Irlandia. Tam Tak, jak, z 2017 widziałem. tak jak ktoś chce posłuchać dłuższej opinii, to tam mamy odcinek dwójek rdzewieją o tej grze. No generalnie teraz zagraliśmy chyba pierwszy raz od tamtej recenzji, czyli od 1,5 roku. I było po prostu tak skrajnie nudno. To była masakra. Aż w pewnym momencie zapytałem się, czy to jest eksperyment społeczny, bo no okropne to było. Przez całą grę mieliśmy ciekawą jedną rundę fuzji i potem rundę giełdową, która po niej nastąpiła. Czyli runda fuzji to jest ten moment, w którym małe firmy się mogą łączyć w duże i dochodzi do tego poprzez głosowanie udziałowców, więc potencjalnie nawet można komuś wbrew jego woli jego firmę połączyć z czymś innym. No i po prostu w tej jednej rundzie fuzji i w następnej giełdówce właściwie zużyliśmy wszystkie duże firmy, które są w grze, więc już fizycznie potem nie mogło być kolejnych takich rund. No i była jeszcze jedna fuzja potem i to wszystko. A przepraszam, tylko jaki Irlandia. tytuł, bo tutaj się... Irlandia, dobra. No a tak, to się dłużyło, bo w ogóle ta gra właśnie ma taki powolny start, który dawniej mi się podobał, teraz już jest po prostu nie do zniesienia. I nie wiem, co się stało, bo graliśmy w 5 osób, a dawniej właśnie na 5 osób najbardziej lubiłem i miałem całkiem udane partie. To generalnie były partie trwające po 5 godzin i 3 godziny powiedzmy były takie nudnawe, ale 2 były naprawdę na najwyższym poziomie, więc ogólnie to wychodziło na plus ten rachunek. Ale od jakiegoś momentu to się po prostu popsuło i z każdą kolejną partią ta gra coraz bardziej traci w moich oczach. Czyli to z takich rzeczy, które ją wyróżniają, to co? Są te fuzje, bo tam to jest ciekawa mechanika tych fuzji, troszkę inna niż zupełnie niż w No standardowych tam jest kilka rzeczy. 18. No, fuzje są nietypowe wąskie tory, które zwiększają wartość miast, do których Bo tam jest wrogie przejęcia są, tak? Tymi fuzjami, bo tam masz tak jakby... można przejąć wrogo, ale Mhm. zazwyczaj idealny wynik fuzji to jest taki, że się nasza firma łączy i potem sprzedajemy udziały, te które wynikowe. Mhm. Bo lepiej otworzyć nową, świeżą firmę niż trzymać taką starą, połączoną. Więc to tak naprawdę jak ktoś nam ukradnie, to w sumie lepiej dla nas. I jest też ciekawa mechanika wąskich torów, która zwiększa dochody miast, do których się dołączają. Czyli po nich się nie jeździ pociągami. Ale no po prostu to jest... Pociągi heksowe, tak jak w 49. No pociągi są heksowe, ale te wąskie tory to po nich się nie jeździ. One są po prostu taką dopałką do miast, których dotykają. Mhm. Więc można sobie robić sieć takich wąskich torów i potem jak ona jest połączona do 2 różnych miast, w którym jeździmy, to oba te miasta są zwiększone o ileś tam. To jest całkiem okej. Choć jest upierdliwe w liczeniu. No, ale generalnie właśnie ta gra jest strasznie ślamazarna. I w sumie... Dużo ludzi wiem w komentarzach narzeka właśnie na po prostu, że nudna, no. I w sumie ona nawet, ta partia nie była taka długa, bo to trwało najwyżej 5 godzin, tak na 18 to nie jest nie wiadomo ile. No ale po prostu... No czas płynął wolniej, nie? No tak, jest 5 godzin, jest 5 godzin. 5 godzin zakazane gwiazdy, a 5 godzin, nie wiem, robienia pasjansa na kompie, no to są różne wymiary czasowe. A powiedz mi, stawiasz się wyżej na przykład od New England? A tak, bo New England nienawidzę. Jest jeszcze gorzej, może być gorzej, tak. Właśnie, można kupić, bo są gorsze. To może
No dobra, ale to jakbyś miał zachęcić, tak, jednak jakiegoś konesera, to co kiedyś tam było, tak, to że po prostu No, Pierwszy początek. były staramy się sytuacje na planszy, tak, taki- kiedy... dopóki jeszcze się dzieje ta runda fuzji, no to możemy na przykład starać się tak, po pierwsze tak kontrolować udziały, żeby nikt nam firmy nie zajumał podczas łączenia, tylko to jeszcze wymaga założenia, że Mhm. chcemy zachować firmy. Co potem właśnie, Mhm. jak się więcej pogra, to się ma wrażenie, że w sumie niekoniecznie warto je zachowywać. Ale jeśli chcemy je zachować i połączyć po prostu własne, dwie, no to pilnujemy, żeby mieć odpowiednio dużo udziałów, żeby mieć udziały w firmach, które potencjalnie mogą zagrozić naszym, czyli żeby mieć więcej głosów po prostu przy głosowaniu, a także żeby odpowiednio się na giełdzie poustawiać, bo tam jest konkretny algorytm, gdzie idzie wartość nowej firmy i na przykład może się okazać, że wstrzymywanie nie będzie miało wpływu na wynik końcowy tego, co połączymy, na jego wartość. Dobrze sobie powstrzymywać, tak pokombinować trochę, no to jest całkiem spoko. Tylko no już to widziałem, A powiedz mi, już nie robi to na mnie wrażenia, po prostu już to przyswoiłem. a to jeszcze tylko zapytam, ale to tutaj dobrze rozumiem, że tutaj też mogą być wrogie przejęcia? No Czy nie? tak, Czy tylko no. swoje firmy? Tak, mogą tak, bo łączyć? tak każdy ma tak jakby swój procent w tej firmie. Tak, jak masz trzy udziały we własnej firmie i 0 w drugiej, a ktoś inny ma 3 w drugiej i 1 w twojej, no to on ma 4 głosy, ty masz 3 i może połączyć nawet jeśli ty nie chcesz. Okej. Brzmi fajnie, ale To niestety brzmi faktycznie w praktyce. Znaczy, raz warto spróbować, chociaż tak jak mówię chyba w tej recenzji naszej, że dawniej bym właśnie absolutnie polecił, żeby przynajmniej raz zagrać, ale im dalej w las, tym nie jestem pewny, czy to jest uczciwe, żebym polecał choć raz zagrać. Mhm. No ale dobrze, to teraz może niech Piotrek nam poda któryś ze swoich duelerów. Teraz ja. No dobra, to ja tak. Albo dobra, to może. Bo ja 3 gry chciałem wymienić. To Strajfa Strajfa czyli, odpuśćmy. Okay. Nie, właśnie o Strajfie Bo chciałem go akurat powiedzieć nie parę kojarzę. słów. Chciałem powiedzieć o Summoner Warsach, o Pixel Tactics i o Strajfie i ja sobie powiem o tym Strajfie, nie? Bo to jest bardzo ciekawa giera, to jest giera z KS-a tylko sprzed dekady, nie? Czyli wtedy, kiedy jeszcze ludzie mieli jakiś wstyd i przychodzili z czymś, a nie z gównem w papierku na KS-a, wydusić grosza, tylko przychodzili z faktycznie już stworzonymi grami, które były przetestowane, były tak naprawdę gdzieś produktem ich miłości, tak, do tego, co robili, ich pasji i po prostu tak przychodzili z gotową grą. Jedyne, czego potrzebowali, to po prostu pieniędzy, żeby to ujrzało świat dzienny, żeby to wyprodukować i puścić do ludzi. I to się nazywa Strife, o jest teraz tytuł, Eternal of coś tam. I to jest taka karcianka pojedynkowa, mała, bo tam mamy po 10 kart, obie strony dostają, symetryczne, natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że to jest gra bez losowości, mianowicie zawsze mamy dostęp do tych 10 kart i po prostu decydujemy sobie, jakie będziemy zagrywać w jakiej kolejności. My tam walczymy tak troszeczkę jak, nie wiem, w Shot and Totem, tak, czy w Battle Line'ach, tych niziowych o pewne tereny. Te tereny się zmieniają, tereny też mają często jakieś umiejętności w momencie, kiedy się uda wygrać bitwę o taki teren. Zagrywamy kartę równocześnie, odkrywamy i wtedy tam coś się będzie działo, prawda? I tutaj jakby mechanicznie tak właśnie dwie rzeczy chciałem powiedzieć, że każda karta ma taki główny ten motyw, tak, w tej karciance mechanicznej. Każda karta ma jakby umiejętność, która jest odpalana w momencie, kiedy zagrywamy ją do bitwy, ale również na dole ma jeszcze umiejętność, która będzie odpalona w momencie, kiedy ona trafi na discard, na wierzchu będzie discardu, to jest ważne, tak, czyli zawsze jak mam bitwę, to jakby tam tematycznie walczą nasi aktualni wojownicy i nasi tacy czempioni, którzy tam już przeszli do historii, takie jakieś duchy tych czempionów. I cały dynks właśnie polega na tym, żeby sobie zaplanować i kombować, tak, te umiejętności, które nam się odpali na tej jednej karcie i na tej jednej karcie naszej z discardu. To jest jedna gra, a druga gra no to jest Pixel Tactics, tak, którego w sumie takim najważniejszym jakby motywem mechanicznie to jest to, że
Każdą kartę można zagrać na 4 czy 5 sposobów. Tam jest po prostu masa tekstu na tych kartach, bo też już grałem lata temu w ten Pixel Tactics i też mnie tutaj jakby ta nostalgia mnie ugryzła w plecy, plus cena, tak, bo ja ją tam za te 5 czy 10 zł kupiłem. Używaną. No ale właśnie, no, problem z tymi grami to jest to, że nie mam jak tego wrzucić na stół. W sensie... Inwestycja ja czasu nie w mam naukę kiedy- tego jest okropna. No. Znaczy tak, nauka tych, akurat to jest fajne w tych obydwu tych grach, że tutaj to nauka zasad to jest, wytłumaczenie zasad to jest 10 minut, może 15, tak? Natomiast faktem jest, że to są gry, które bardzo zyskują z kolejnymi partiami. Że właśnie dopiero ogrywanie, odkrywanie w realu, tak? Nabywanie tego skilla, tych kombosów, co się z czym dobrze łączy, co ma synergię, co ma antysynergię, tak? Tylko sobie przeszkadzamy i sami sobie podkładamy przeszkody pod nogi. No jest po pierwsze jest najfajniejsze, ale no niestety wymaga po prostu grania partii, najlepiej grania partii z jednym graczem. A problem jest taki, że po prostu mam na półce za dużą konkurencję, tak? Tutaj bym mógł 10 czy 12 samych tylko właśnie tych pojedynkowych gier wymienić. No, mam wrażenie... No i podobny... No. A jakbyś No, grał tu mów jeszcze to. co tydzień dwuosobowo, Mhm. miałbyś taki stały termin, że faktycznie co tydzień grasz, to byś zachował je, czy też nie? Bo ja część moich dwuosobówek, które sprzedaję, Ile godzin? to jakbym grał faktycznie co tydzień, to mógłbym zachować. Na przykład, Czyli, na przykład zakładamy, Polis. że mamy dodatkowy dzień w tygodniu na granie w Nie, tę nie grę, dzień, tylko po oprócz prostu naszego normalnego grania. Masz sąsiada No to nie, bo tuż obok, który w takiej sytuacji... który chce grać tak, dwuosobowo że przychodzi i gra. on mówi, że po prostu, że tam co czwartek ma ochotę grać wieczorem i ty też masz ochotę i to czy wówczas byłoby miejsce na te gry, czy też by poszły pod młotek, bo po prostu są inne, w które wolałbyś grać? Wiesz co, no obawiam się, że też by poszły, bo bo na przykład ten cholerny kodeks, o którym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówić, no ja widzę, że dotychczas z tego, co ja tutaj widzę, to im więcej gram, to tym bardziej się jakby w tym utwierdzam, chociaż mogę się mylić, to naprawdę jest gra taką, co ja będę mógł do końca życia, to po prostu tłuc i nawet nie jakbym grał ją 5 dni w tygodniu, nie, z tym sąsiadem z Portnosa wymarzonym, No ja to, właśnie... to by mi się nie przejadło, nie? Ale to jestem ja, tak? Ja właśnie odnośnie Pixela mam wrażenie, że on jest tak jakby za bardzo pomiędzy. Za mały na ciężką grę, za ciężki na małą grę, nie? Bo jak powiedzmy się spotykamy ostatnio, to wyciągamy Kodeksa i Jekylla Hyde'a, nie? Dwie gry z przeciwstawnej wagi. Hyde lekki trick-taker, który daje też fajne opcje do mużdżenia, ale jednak jest to taki traktowany jako filler, tylko tinky filler. Znaczy mechanicznie jest bardzo tak, prosty. no właśnie tak, o to chodzi. w porównaniu właśnie A Kodeks, no to jest taka już giera pełną gębą, a no Pixel tak się kurde ani tu nie łapie, nie? To jest dla mnie taki problem, gdzie go trochę... Znaczy z Pixelem ja powiem jedną rzecz. Ja mówię, ja w nią grałem znowu prawie dekadę temu, ale i zagrałem chyba 2 albo 3 partie i pamiętam, że to, co mnie uderzało, to, że my żeśmy grali i to dosłownie 90 minut i byliśmy może w połowie gry, nie? Bo tam trzeba zabić tego swojego lidera, bo zbić hitpointy do zera. I to po prostu, my żeśmy przerywali, pamiętam, partię dosłownie, mimo że się fajnie grało, ale już w pewnym momencie stwierdzaliśmy, kurczę, no to już masakrycznie długo trwa, tak? No bo 1,5 godziny na jakąś taką karcianeczkę. To też, wiesz, ta gra naprawdę daje duże pole do kombinowania. Tam naprawdę, wiesz, ja tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że my żeśmy grali 90 minut w taką grę, ale tam to wszystko idzie tak dosyć powolno, ślamazarnie i pamiętam, że ja jeszcze raz przypomnę, że tam na każdej karcie masz na 3, już w trakcie rozgrywki chyba na 3 albo 4 sposoby, nie, jeszcze możesz na eventy zagrywać, no, na 4 sposoby zagrać. Tych kart masz 7, to masz 28 kombinacji, co rundę ci przychodzi nowa i musisz sobie, wiesz, zaktualizować jakby wszystkie te pozostałe, a to wiesz, to nie jest taka... Czy jako strzelca, czy jako... Tak, te plany też się modyfikują. I wiesz, i znowu, jakbyśmy w to łupali, to pewnie by to szło sprawniej, ale no jestem ciekaw, nie? Wiesz, Jak to jest ludzie takie tutaj trochę, na przykład to jest takie trochę na kodeksowe, czacie nie? napiszą, Ale kodeks, kurde, no daje jeszcze większą frajdę. No też walczymy o tą bazę, o to zniszczenie bazy przeciwnika. Tutaj tą bazą jest po prostu szef.
No ale ten tak jakby kroczek dalej już mamy taką no pełnowartościową gierę, nie? O to mi chodzi. Znaczy wiesz, ja jeszcze raz wrócę, nie? No Pixel Tactics, czy te waleczne piksele tej grze, znaczy kurczę, no musielibyśmy zagrać, nie? Ale jedną rzecz, która pamiętam mi się tak rzucała, to masakrycznie długi czas No rozgrywki. właśnie chciałem to Masakrycznie powiedzieć, po prostu długi. bo ja mam No. Pixel Tactics, kupiłem kiedyś pliki, więc mam samoróbkę, to jej nie mogę sprzedać, bo to po prostu wydrukowany byle jak. I zagrałem parę razy i właśnie zasady super, koncepcja super, to, że każda karta tam na ileś sposobów zagrywamy i tak dalej, ale też no strasznie długie jak na to, z czym mamy do czynienia, zdawałoby się. Że to powinna być gra na 20 minut. Bo większość karcianek jest takich, że okej, przez pewien czas mamy przyciąganie liny, prawda? Ja tam ci uderzę, to ty mi oddasz, to ja ci uderzę, to ten, ale w pewnym momencie jest przełamanie, nie? I w pewnym momencie leci już taki Kula snowball, śnieżna. że dobra, że ktoś się podaje, ewentualnie są powroty, tak? No to super, wtedy jeszcze chwilę się poprzepychamy, ale w końcu ktoś po prostu zdepcze tą drugą stronę. A tutaj jak graliśmy, to naprawdę to było strasznie takie mozolne, kurczę. Tam fajne są pomysły, że są na przykład zwłoki, gdzie ta gra, w ogóle mi się bardzo podoba. Ja strasznie lubię te pixel arty, tak? To się chyba nazywa, tak? Takie malutkie pikselowe ludziki. Że są jakieś zwłoki i tak dalej, ale to wszystko dalej strasznie spowalnia rozgrywkę, tak? Jeszcze dodaje. No nie wiem. No, To wymagało więcej developmentu pewnie. A z drugiej strony to tego wyszło, nie wiem, Kilka 5 czy części, 7 no. części. To pytanie, czy ludzie w nie grają. No. Bo to pewnie takie tanie było, to po prostu każdy sobie kupował, szczególnie, że właśnie ładne. Nie, Są fanatycy? te 5 czy 7 części to po 500 czy 600 zł sprzedawali ludzie i to było jeszcze, to było przed No bo tym, z przed drugiej COVID-em, strony- pół dekady temu. To tyle co 1000 zł. Z drugiej strony, tam myślę, że jest dużo głębi. Właśnie przez to, na ile sposobów można zagrać te postaci. Wyobrażam sobie, że jakby grać tylko w to można by w pewnym momencie sobie odblokować, że faktycznie ta gra jest dobra. Tak, ja też mam takie przeczucie, nie? Być może mylne, nie? Ale sprawia wrażenie naprawdę, znaczy to jest po prostu też, to jest mózgorzer, nie? To jest ciężka gra jakby do gra, w sensie fajne są ciężkie decyzje w trakcie rozgrywki, interesujące są. Tylko, że powolne to straszliwie było. Nie wiem, Irku, może się uda, może kiedyś to przepchnę jeszcze, bo pewnie i tak tego nikt nie kupi, na stół, to nawet zagramy sobie kawałek partii, nie? I zobaczymy właśnie, ile to będzie trwało. No możemy, nie? no. I do jakiego, wiesz, etapu dojdziemy jakby w trakcie To rozgrywki. słyszałem, bo przez chwilę mnie nie było, że już poruszyliście temat kodeksu. To się Tak, może tak. wepnę, No. bo go odświeżyłem pod wpływem materiału DPS-u. Ponieważ ja w Naciągnęliśmy. to kiedyś grałem i dalej to I od razu bazę. I dalej to trzymałem, bo nawet raz zagrałem, może jeszcze nawet przed pandemią, ostatni raz jak grałem, z myślą, że to sprzedać i kumpel chyba wyczuł, że z tą myślą to zaproponowałem, bo sam z siebie powiedział, że nie sprzedawaj tego, bo Po to ile? fajne jest. Nie, właśnie, że fajne jest. No to dlatego to dalej trzymałem. No i teraz odświeżyłem i dalej uważam, że to jest fajne. Obu nam się podobało. Mhm. No ale wylądowało nam na bazarze. A konkretnie to... No bo Netrunnera zostawiłeś. A tak, bo w przykład, Netrunnera można upalamy nie. cały czas i właśnie Netrunner jest Mhm. pogromcą wszystkich innych Mhm. dwuosobówek u mnie. Mhm. Bo zawsze jest takie Mhm. poczucie, że w sumie to lepiej w Netrunnera zagrać. Tak, to jest ten I- problem, nie? Że mamy jakąś jedną czy dwie ukochane gry i one niestety te wszystkie Co pozostałe... jest słuszne moim zdaniem. No ucinają, no. Mhm. Ale no właśnie z tym kodeksem, to generalnie gra jest spoko i tam mogę potwierdzić te wszystkie tam zachwyty, Zachwyty. Mhm. ale dwa problemy. To tak, Zwłaszcza, że w dobrej cenie dostępna. pierwszy z nich to jest fakt, że to co ja mam to jest korset, czyli tylko dwa kolory, zielony i czerwony. I teraz Czyli dwie frakcje. tak, oczywiście je można budować na różne sposoby, to nie jest tak, że się tam raz zagra i się wszystko widziało, ale teraz mimo, że była kilkuletnia przerwa od poprzedniej partii, zaczynamy grać, bardzo szybko sobie odświeżyłem zasady, to też wielki plus. To przejrzałem instrukcję, od razu wszystko pamiętałem, ale zaczynamy grać
i kurczę, ja już i mam poczucie, że znów to samo, że bo wcześniej zagrałem 12 razy, teraz zagraliśmy 2 i po tych 12 partiach już miałem tak, mimo że była długa przerwa, już tak to miałem we krwi, że miałem takie poczucie, kurde, znów to samo, że jakbym miał, tak Powtarzalności. jakbym miał kilka Mhm. kolorów, powiedzmy 4 przynajmniej, i byśmy jakoś to mieszali, to myślę, że wrażenia byłyby zupełnie inne. A tutaj szczególnie, że jak nazwa zielona Mhm. frakcja pasuje do mojego stylu, z takiego powolnego i oczywiście ciągle obrywam, ale no to wiadomo, że ja wolę wziąć sobie zieloną i potem, tutaj jest sówka, która ma super rysunek, to sówkę zawsze kupię, choć ostatnio mnie zawiodła ta sówka. No ale po prostu łapię się na tym, że znów robię to samo. I kumpel miał Mhm. podobne wrażenie, że podobało mu Znaczy- się, ale nie ma parcia, żeby do tego Żeby wracać grać i więcej. właśnie, No ja ci powiem, że że no. powiedział, że jakby było więcej kolorów, no to bardziej by to widział. Więc nie mówię, że nie kupię nowej wersji, jak tam kiedyś wyjdzie, bo tam może kiedyś wyjdzie. jest. Tylko żeby mieć przynajmniej no, 4 w kolory. developmencie. Mhm. No ja ci powiem, że teraz no, Mhm. tam miałem, nie wiem, 5. partię, czy którąś 2 zagraliśmy partię i jest taka pokusa, żeby grać to, co się sprawdziło, nie? Że Mhm. że odkryliśmy jakiś taki super młot na czarownicy, no to jedziemy dalej z tym, ale sam sobie na przykład narzucałem chęć zmiany, no bo tak naprawdę w tej każdej frakcji, w każdym kolorze są 3 tak jakby frakcje, Tak. bo każdy ten bohater, każda technologia różni się bardzo, przynajmniej w tej, co ja gram, tej czarnej, bardzo różni się stylem i możliwościami połączenia tych kart. A co ciekawe, to jeszcze dodatkowo można sobie to łączyć tam, bo jest ta opcja, że korzystasz z 2 technologii naraz. Więc no nie, ja na razie jestem na takim etapie, że cieszę się tymi kombinacjami i nawet jeśli grałem powiedzmy na rush, na szkielety, że tych masa tych szkieletów wychodzi, to też robiłem sobie szkielety strzelające, szkielety niestrzelające i to już Super. też się dopasowywało, aczkolwiek Piotrek zmienia przeciwnika, więc może dlatego to mi też dało przymus wymyślenia strategii na nowo, nie? Mhm. Bo jeśli może gralibyśmy cały czas tymi samymi kolorami, tak jak mówisz, to wtedy może by się wpadło bardziej w schemat. Może nawet, Nie wiem. można nawet z tego co widziałem w instrukcji łączyć kolory, że masz na przykład 2 zielone, 1 czerwony. Tak. Tylko tam można są potem miksować, wyższe koszty no, niektórych można, rzeczy. można. Mhm. Przy czym dla mnie to już jest kosmos, Tak. nie? Ale to też jest minus znaczy, gry. wiesz W sensie, autor sobie trochę strzelił No. stopę, wypuszczając taką podstawkę moim zdaniem, bo Mhm. sam nie pokazuje gry od najlepszej strony. Jakby dał 4 kolory, Gdyby gdzie jego faktycznie- decyzje rzeczywiście były strzałami w stopy, to on by już chodził bez nóg i rąk, bo takich decyzji to on już, Także, tak jak wypuszczanie gry kolejny raz z poprawionej bo wersji. to jest gra, z- która aż Tak, która tak, krzyczy, tak. że mam dużo różnorodności i po prostu grając to aż chce się, żeby było więcej tych kolorów i tak dalej, a to, Tak jak Summoner Wars, tak. 8 frakcji A to, co ja mam, w podstawce. to nie jest Mhm. jakiś dodatek frakcyjny, to się nazywa Corset. Bo to Corset, drugie to był no. Deluxe Mhm. set i jeszcze dało się Tak. kupić wtedy jeszcze tak. pojedyncze frakcje, na się wahałem kiedyś. No i ja mam Corset, który po prostu nie pokazuje nie pokazuje gry w najlepszym świetle. Potencjału. Mhm. 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 Albo Wiesz w tak co, dobrym, jakby mógłby. Znaczy tak, dwie rzeczy, nie? No ja oczywiście jestem zupełnie nieobiektywny, nie? Bo ja jestem zakochany w tej grze, więc jakby jak ja to widzę, jakby twoje zarzuty. Tak, co do różnorodności, ja ci powiem, miałem podobny problem, że okej, coś działa, no to wezmę to i tylko tam, wiesz, troszeczkę po boczkach tylko zmienię, nie? Delikatnie podpimpuję, podmaluję. Ale wiesz co, Irek gra zupełnie za każdym razem cały czas gra jedną frakcją. Frakcją gra czarnych i za każdym razem Inne gówno wrzucam do nie dość, że wiatraka. zmienia, to bym jeszcze przeżył, ale ostatnio mnie tak bije za każdym jeszcze razem różnymi strategiami. Także wydaje mi się, że tutaj dużo zależy od graczy, nie? Żeby właśnie nie bali się trochę eksperymentować z jednej strony. Druga rzecz, bo Irek mówi, że, bo ja zmieniam frakcję i może dlatego, ale wiesz co, Irku, mi się wydaje, że my bardzo mocno na razie gramy tak, że patrzymy, co my możemy zrobić, znaczy inaczej, A nie bardziej co patrzymy, co przeciwnik. my chcemy Tak, zrobić, tak. Mhm. tak, i nie bardzo na razie jeszcze jesteśmy nawet na tym etapie, że jakoś specjalnie reagujemy na to, co robi przeciwnik, Mhm. a przynajmniej jeszcze nie robimy tego efektywnie. Mhm. Nie uprzedzamy tego Więc raczej kroku przeciwnika. No. Tak.
Także to dopiero według mnie przed nami jest. A jeszcze wracając do tego zarzutu z tym korsetem, wiesz co, ja się z tobą zgadzam, tylko wiesz na czym dowcip polega, tylko to jest ten problem, że to trzeba by jakby on musiałby dołączać do tych gier swoje jakieś takie designer note, czy jakieś takie przemyślenia i tak dalej, bo oni się bardzo długo zastanawiali właśnie jaki model wydawniczy zrobić tego kodeksu, tak, bo tam jest sumarycznie 20 tych małych frakcji, tak, czyli kolorów jest tam 6, plus jeszcze takie dwa neutralne. I bardzo długo się zastanawiali, jak właśnie to wydawać, tak, bo całość jakby kosztuje bardzo dużo, tak, więc chcieliby dać jakieś takie demo, że ktoś zagra, tak, i stwierdzi, czy mu się to podoba, jak tak, to sobie tam coś dokupi być może, jak chce to wszystko, jak nie, to tylko jakieś tam pojedyncze frakcje, które go najbardziej interesują, a jak go nie interesuje, no to nie jest aż taka olbrzymia inwestycja finansowa i po prostu sobie to sprzeda. I na czym polega dowcip, że właśnie tym się różni kodeks od większości tych LCG-ów, CCG-ów i tak dalej, że to jest zamknięta gra. Że tutaj właśnie masz te 30, poczekaj, bo tam jest ile? 36 plus 10 to jest 46 plus 3 bohaterów, powiedzmy 49 kart w ramach, powiedzmy, jednego koloru, tak? Powiedzmy, że nie miksujemy jeszcze tych kolorów. Masz te 50 kart, niecałe 49 i tym możesz grać no właściwie do końca życia, nie? Modyfikować sobie, zmieniać to, w sensie, tam wiesz, tych kombinacji naprawdę jest bardzo dużo, bo tam jest mało kart takich śmieciowych, bym powiedział, czy jakoś dużo słabszych, są specyficzne, które są Sytuacyjne bardziej. tylko, tak, dokładnie, tylko w odpowiednich sytuacjach, natomiast większość możesz w większości partii użyć, i właśnie nie rozbudowujesz, tak? Nie rozbudowujesz jakby tych kart i właśnie, że to nie jest gra o jakby deck buildingu, tak? I zmienianiu ciągle tego, co budujemy, tylko do pewnego momentu jest o tym, że zmieniamy sobie ten nasz build, tak? Technologiczny, czyli jakie jednostki produkujemy, jakie synergie pomiędzy nimi tworzymy, wykorzystujemy. A od pewnego momentu to już jest to Yomi, tak, jego całe, czyli widzimy mniej więcej, co przeciwnik gra, domyślamy się, próbujemy przewidzieć jego ruchy i skontrować, tak, wiemy, że ta frakcja jest mocna w tym i w tym, on idzie w takiego speka, w taką specjalizację, więc albo w ten sposób będzie chciał nas zaatakować, albo w ten, on widzi, że my idziemy w innego speka i taki ciągły taniec, tak, pomiędzy graczami, no bo jakby kodeks tym się różni od LCG-ów, tak, czy CCG-ów, że nie przychodzimy z gotowym deckiem, tylko ten tekst sobie tworzymy tak, przeciwnika w trakcie kart, partii. tylko każdy wie, co gra. No to jest ciekawa... Więc jakby, No. to tylko tak podsumowując, że tu właśnie jakby wychodzi taka główna różnica pomiędzy LCG-ami a CCG, chociaż ich jest więcej, nie? A właśnie a kodeksem, że tutaj musimy zmienić jakby trochę sposób myślenia, że nie chodzi o to, żeby mój pomysł, który sobie wymyśliłem, wygrał, tylko żebym przewidział, jak już na wysokim poziomie, tak, rozgrywki, chociaż w sumie u nas nie ma wysokiego poziomu, a i tak to się sprawdza, że żeby mój pomysł w tej rozgrywce był lepszy od twojego, żebym ja był w stanie właśnie na podstawie tego, co ty robisz, przewidzieć, co chcesz, w jaką stronę chcesz pchnąć swoją strategię i ją skontrować. Mhm. No i tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że zupełnie odwrotna jest ocena tak jakby tego tytułu właśnie w stosunku do innych LCG-ów. Kodeks zaorał tak jakby pozostałe LCG na ten moment, może nie ze względu na to, że głębią czy coś takiego, tylko że właśnie na ten moment, kiedy nie mamy czasu na składanie tych talii, poświęceniu czasu tym elementom okołogrowym, gdzie sobie badamy te karty, gdzie sobie składamy na powoli, przygotowujemy się do rozgrywki, to tutaj kodeks jest takim no, idealnym remedium właśnie na ten brak czasu, że siadamy i gramy po prostu. Tak, i tym bardziej, znaczy znowu, my to mówimy z perspektywy 400-letnich dziadów, Tak, którzy mają tak. gromadki dzieci i po prostu mają mało czasu na granie, tak? Bo jakby budowanie, właśnie to jest, znaczy ja powiedziałbym inaczej, że to nie chodzi o to, że zaorał LCG, tylko że, bo to właśnie jest Znaczy, trochę dla mnie życie inna zaorało. kategoria gier. Tak, właśnie, życie zaorało, a kodeks
daje mi pewne rzeczy z LCG-ów, pewne rzeczy mi nie daje, bo nie daje mi budowania takiego właśnie customizowania sobie tych deków. No pewnych rzeczy nie zrobię, tak jak w LCG-ach, gdzie mam 300 kart dostępnych, tak, w ramach jednej frakcji na przykład, plus mogę miksować z jeszcze 2000 z innych. Nie zrobię tego w kodeksie, tak, który ma powiedzmy 36, tak, w ramach powiedzmy jednego koloru do zmiksowania kart, ale daje mi wystarczająco dużo w naprawdę krótkim czasie rozgrywki, bo mieliśmy partię, gdzie jedną rozgrywkę graliśmy 1,5 godziny, ale ostatnio na przykład żeśmy zagrali w 2 godziny 2 razy w kodeks i jeszcze w Jekylla, który też wcale nie jest aż taki super krótki, nie? W sensie tam jest sporo do mrzenia i to trochę czasu przepala. Natomiast jakby rozumiem ten zarzut, tak, że no ale mam tylko czerwone, nie, no i tak trochę ciągle gram to samo, tak, jak najbardziej to widzę, nie. No jest jedna rzecz, która powiedzmy, której kodeks nie daje, a którą dają LCG, to jest taka trochę w LCG-ach, przynajmniej jak się gra, taka pasja odkrywcy, że dostaję powiedzmy nowy deck i jestem na tym jestem takim pionierem, nie, co ja z tym zrobię. Stworzę sobie zupełnie nową grę. Jak ja dopasuję do tego miliona kart, które już mam, to ja sobie dopasuję zupełnie po swojemu. Będę pierwszy tymi kartami grał, bo wyszła teraz ta fala, więc odkrywamy... O secie mówisz nowym. Tak, o nowym secie, więc odkrywamy coś zupełnie nowego, nie wpływamy na zupełnie nowe lądy. No, kodeks wiadomo, no, podobnie jak Summoner Wars jest z grą zamkniętą, no coś za coś, ale no mi też bardzo przypadł do gustu. Intensywność tych rozgrywek jest świetna po prostu, no, wymaga olbrzymiego skupienia i masz poczucie po prostu, że jeden błąd cię będzie kosztował całą rozgrywkę. No. To się wielu osobom może nie podobać, no, kwestia co lubimy. A jeszcze zapytam Janku, chyba że teraz jeszcze chciałeś coś powiedzieć, bo mam jeszcze jedno pytanie właśnie odnośnie Ja niestety właśnie okazało się, że muszę uciekać. Ja tylko powiem, że rozegraliśmy 2 partie w 1,5 godziny, więc w dobrym czasie, ale miałem poczucie, że jakbyśmy grali tak faktycznie myśląc, planując, to jedna partia by trwała tyle, albo nawet więcej i to mnie trochę niepokoiło. Bo ja jestem zdecydowanie fanem krótkich pojedynków karcianych. Że już Netrunner sięgający czasem godziny to już jest trochę za długo. A mogę tylko jedno pytanko jeszcze zadać? Zdążę jeszcze? Wiesz co, bo chciałem tylko zapytać, ty o tym mówiłeś w swoim odcinku, że przychodzicie czasami właśnie w Netrunnera, gracie, no i okazuje się, że ktoś coś ma w deku takiego, że no mój dek nie ma z nim szans, prawda? No nie ma sensu grać, bo to tylko jest frustracja i nie ma no ale dobra, to przychodzicie z klasterkiem, szybko tam sobie mówicie, dobra, daj mi tam 5-10 minut, modyfikujesz ten dek i gracie sobie rewanż. No właśnie chciałem zapytać, znaczy wy dużo gracie w tego Netrunnera, nie? Ale czy nie widzisz tutaj jakby tej, no dla mnie to jest na przykład kluczowa różnica, nie? Między kodeksem właśnie, gdzie budujemy ten deck w trakcie partii, nie? No prawie od zera, tak? Budujemy ten deck i a w Netrunnerze, no mogę się wpakować, zrobić jakiś fajny super deck, ale przeciwko twojemu on jest, no nie ma żadnych szans, tak, bo czegoś nie przewidziałem, tak, czy ty mnie czymś zaskoczyłeś, że tutaj jednak, nie idzie mi, no to ciach, gramy rewanż, tak, w ten kodeks, ale już będę gotowy, tak, na skontrowanie jakiejś tam możliwości i ta pula kart jest też mniejsza. W kodeksie się nam nie zdarzy, że jedna talia nie ma szans z drugą. Ale to mnie nie przejmuje, szczerze mówiąc. To się rzadko, nie zdarza się tak często, więc po prostu, no, więc się nie przejmuję tym. Dobra, ale niestety już muszę iść, no, sorki, to... Dobra, to dzięki ale większość gier za rozmowę. Opisałem. Tak. Ja jeszcze chwilę tylko tutaj z Piotrkiem podsumujemy i też będziemy uciekali. To do usłyszenia, do następnego. Dzięki, hej. No, dobrego, hej. No ja tutaj, to będziemy też kończyć, tylko tutaj od razu mi się przypomniał właśnie jeszcze inny Janek, od którego dostaliśmy maila, serdecznie go pozdrawiam. No, chłopak niesamowity, widziałem właśnie, że wrzucał na BGG tłumaczenia i swój tam layout do kodeksu, też właśnie dziękował nam za polecenie tej gry, w zasadzie tobie i Konradowi, bo wy wyciągnęliście na światło dzienne tego potwora. Tak, i no koleś gra z ojcem 80 lat w kodeksa po prostu, dlatego musiał tłumaczenie zrobić, bo
bo tam tata nie ogarniał angielskiego, więc tak bardzo siadł mu ten tytuł, że no, podjął się, wiesz, nie dość, że tłumaczenia, to jeszcze przerobienia całego layoutu, więc no, pozdrawiam, niesamowita pasja i no, gratuluję taty po prostu, kurczę. Tak, zazdro taty i może jakąś ligę zrobimy kodeksu polską, 2- czy 3-osobową. No coraz więcej osób się przekonuje do tego tytułu. 3 osoby będą, to zawsze będziemy na podium, będziemy sobie medale wręczać. Bo nie wiadomo nic o polskiej, Trzecie miejsce w Polsce. o drugiej edycji, czy kolejnej edycji, nie ma jakiejś daty podanej. No druga edycja jest w bardzo też zaawansowanym stadium developmentu. O, tutaj to mogę zachęcić, żeby jak ktoś jest zainteresowany, to po prostu, żeby się na patrona, tak, Sealing Games zapisał, tam jest, nie wiem, 50 zł chyba miesięcznie, to na teraz się zapisze i będzie miał dostęp właśnie do print and playa kodeksu nowego, Yomi 2, czegoś jeszcze, chyba Puzzle Strike 2 też, także sobie może wtedy ściągnąć, po prostu sobie porobić samoróbki. Natomiast kiedy to będzie wydane, wiesz co, jakbym miał obstawiać, to na pewno nie wcześniej niż za pół dekady, bym powiedział. Pół dekady, no. Bo on lubi posiedzieć. Pieniądze przede wszystkim. On tam jakiś chorych sum potrzebuje na to. Nie wiem, czego nie robi Kickstartera, tak? A, by the way, ten koleś zrobił chyba 5 Kickstarterów i wszystkie dotarły przed czasem, obczajesz, do wszystkich wspierających, nie? To też taka ciekawostka. Ale dobra, ale to tak na boczku. Natomiast jeszcze wiesz co, jeszcze tak chciałem powiedzieć, to może byśmy szybko jeszcze pożegnali te Summoner Wars. Bo ty je wystawiłeś, nie sprzedałeś, tylko wystawiłeś, tak? Znaczy, no tak, no właśnie, no tak, wystawiłem. Ale co wystawione, to wystawione, tak. Sprzedać się musi. Tak, nie, u mnie to już jest, wiesz, znaczy, no, jakiś cud jak będzie, to wtedy powiem na antenie, ale już raczej, jak pod topór trafi, to ciężko uciec. No właśnie, powiedz, co ty powiesz o Summoner Warsach, bo ty parę razy ode mnie brałeś w ogóle Summoner Warsy, żeby pograć z Tymkiem, prawda? Z tak, synem. ale jakoś nie mogłem go nakłonić, tam pojedyncze jakieś partie były, ale nie wiem, nie siadł. Ja tę grę strasznie lubię, kurczę, no, ma dla mnie swój urok, tej walki na arenie właśnie, stawiania tych murów, takiej logicznej zagadki, jak przemieszczać te jednostki, żeby skorzystać na przewadze terenu właśnie, no świetny tytuł, no taki bitewniaczek, tylko że z kartami, no. Ale no ciężko mi określić, co jest tam nie tak, że nawet ja się nie upominam, żeby grać, że te kodeksy, inne gry czy LCG mają pierwszeństwo nad tym. Znaczy, no znowu, ja też powiem, że te wszystkie netranery, kodeksy, gra się mniej więcej tyle samo czasowo, co w Summoner Warsy. Czyli te wszystkie gry są około godziny, tak? To może będzie plus 15 minut, może minus 15 minut, ale tak mniej więcej około godzinki się gra partyjkę. Nie wiem, może jakbyśmy więcej pograli, to byśmy zeszli, nie wiem, do pół godziny czy coś takiego, być może to jest możliwe. Kurczę, no w Summoner Warsach jest sporo rzeczy, jest ten aspekt przestrzenny, tak? Czyli właśnie jak ustawiać te piony, tak? Trochę jak na szachownicy. Bardzo mi się grafiki, na przykład w tej Second Edition żeby podobają. kodeks miał takie grafiki, kurde. Tak, to jest prawda, że one są spójne, one są takie trochę, one są komiksowe, ale są takie dosyć poważne, tak, no nie są głupkowate, tak, nie są jak te ptaszki, czy tam inne pandy z kodeksu. Zasady naprawdę są przystępne, szybko się tłumaczy te zasady, bardzo mało jest tam pytań, takich, wiesz, tych keywordów, tak, sprawdzania instrukcji i tak dalej. Kodeks też jest przystępny pod tym względem, no ale już porównując z jakimiś karciankami FFG, nawet z Netrunnerem, który jest przystępny, no to jest dużo prostsza i bardziej przystępna gra. Mamy te gotowe deki, tak, które tam powinny być w miarę zrównoważone. No i frakcje przede wszystkim się pięknie ze sobą różnią i wizualnie, i mechanicznie są ważniejsze. Dlatego dla mnie to jest taki super przykład w kontrze dla kodeksu,
że można zrobić kilkanaście ciekawych frakcji, szczególnie, że ta poprzednia edycja nawet połączyła frakcje ze sobą, czyli powiedzmy stworzyła, nie wiem, lodowe elfy, czy tam kolczaste trolle, nie? Więc kombinacji tych było mnóstwo, tak naprawdę było kilkadziesiąt różnych frakcji z ciekawym designem, z fajnym pomysłem, który obrazki przenosiły mechanikę na planszę, nie? Więc da się, no. Tak, znaczy, żeby nie było w kodeksie, też frakcje się bardzo mocno między sobą różnią, tylko Tak. tam jest zarzut taki, że, Że mam tematycznie, tak, że tam są... Że co mamy? Ptaszka, władca zwierząt ma ptaszka po prostu, no. Jednostka, która jest Tak. upierdliwa, waleczna, tam... Słówka przed chwilą tutaj była. Tak, a ma słów. Jest mega mocna jednostka, tylko wygląda jak, nawet nie jak z Disneya, tylko jak z takiego jakiegoś naćpanego Disneya takiego, nie? Takiego przesłodzonego, przekoloryzowanego graficznie. Natomiast, no i tam w ogóle tak, że jest taki mismasz w kodeksie, tak, są ninja kontra... No tak, bo ten system nie wie, czy jest science fiction, czy fantazy. Wszystko jest po prostu. Tam jest wszystko. No. Ninja, piraci są, te enty tolkienowskie, no wszystko tam jest. Dobra, ale to jeszcze o kodeksie. A wracając do Summoner Warsów, tak, to jest dużo bardziej spójne, tak, to się zgadzam się z tobą, że mógł się bardziej przyłożyć do tego lora, tak, do tworzenia w Summoner Warsach. On to zrobił celowo w kodeksie, no tak jak mówiłeś, to jest jego zabawa, według niego to jest śmieszne, zabawne. Śmieszne, tak. A to jest, no... To jest z przymrużeniem oka tak. trochę jak te japońskie gry, tak, właśnie ten Street Fighter, bo on stamtąd przychodzi, no ale to, co jest śmieszne, zabawne w Japonii, to niekoniecznie na reszcie świata jest też równie śmieszne i zabawne. Zatem jest niespójne w kodeksie z rozgrywką. No rozgrywka jest poważna, tak? Jest angażująca, jest strategiczna, jest poważna, a te grafiki są takie właśnie hi. Część jest bardzo poważnych, fajnych, a część jest właśnie infantylnych. No. Tak. Dobra, no wracając do Summoner Warsów. Do Summoner Warsów... jeden zarzut zresztą też gdzieś tam u Sirlina słyszałem, i to jest akurat potwierdzone faktycznie, przynajmniej w pierwszej części Summoner Warsów, że gra była broken. W sensie tam, nie wiem, jak ktoś nie chce spoilera, to niech się na chwilę rozłączy. Ale to mówisz o pierwszej edycji w ogóle, tak? Tak. Nie wiem, czy to w drugiej poprawili, mam nadzieję, że tak. Mianowicie w ogóle się nie opłacało atakować. Tak, było kampowanie, atakował, zmienili to w tej zasadzie. Przegrywał prawie tam 100% tak, i w nowej edycji, jak stoisz, nic nie zrobisz, to tracisz życie po prostu, więc to fajnie naprawili. Dobra, widzisz, to poprawili. Tam później wiem, że w pierwszej edycji też to poprawiali, bo wprowadzali już takie rasy, które tam jakiś boost dostawały za to, że właśnie wychodziły pierwsze znory. Dobra, to jest taka uwaga. Natomiast najprostsza odpowiedź jest taka, że po prostu mam na półce, teraz bym musiał znowu, ale około 10-12 tych pojedynkowych gier i te Summoner Warsy gdzieś będą poza pierwszą szóstką, przynajmniej, tak? W moim tak subiektywnym rankingu. A co ciekawe, Skytira do tej pory nie wystawiłeś, mimo że jest grą jeszcze bardziej taką wymagającą, jeśli chodzi o przygotowanie, bo tam już budujesz deki. Tak. Wiesz co, bo chcę w to jeszcze trochę, bardziej mnie tam swędzi i chcę w to jeszcze pograć, wiesz? No fajnie, ja zawsze podziwiam u ciebie tą cierpliwość, no ale to dobrze. Bo te pierwsze wrażenia były zobaczymy, naprawdę czy się uda, ale fajne, no. mam taką nadzieję. I właśnie problem tego Summoner Warsa jest taki, że z jednej strony jest bardziej przystępny, ale z drugiej, no jak my gramy w Netrunnera, który też jest w miarę przystępny, ale jest już dużo bardziej skomplikowaną grą, gramy w jakąś, nie wiem, grę o Tron, która już jest dużo, bez porównania bardziej skomplikowaną, no to już niestety ta zaleta jakby przystępności, tak, prostych zasad eleganckich, szybkiego czasu w miarę rozgrywki i tak dalej, to jest za mało, nie, to już tutaj po prostu coś cię bardziej chwyta za serce, tak, no mnie te inne tytuły mocniej ściskają i mówię, ja to mówię teraz naprawdę jak ten Niemiec, który sprzedawał tego Golfa tego i Passata, Passata, no. Tak, bo nie jestem w stanie tej grze jakoś specjalnie coś zarzucić, poza tym, że nie ma szans, żeby to weszło na stół u mnie, nie? I po prostu jest to bez sensu trzymanie tego. Tyle. Jak to się ładnie mówi, zrywając, to nie twoja wina, to moja. No. To nie gra jest zepsuta, tylko my.
No ale no niestety. Nie, no no. to jest wina innych gier. Ja tutaj nie będę brał na siebie odpowiedzialności. No dobra. Tak. Ale wiesz, to No. też pokazuje, że naprawdę w świetnych czasach żyjemy. Ja czasami się zastanawiam na przykład dlaczego, bo był taki okres, jak tam FFG zaczęło ubijać tak masowo gry, nie? Netrunnera ubiło grę o Tron, ubiło to Legendę Pięciu Ringów, ubiło Warhammera 40K, ten Conquest. I tak się wydawało, że o kurde, nie? Coś wiesz, coś się złego dzieje, nie? Został ten Magic, którego no ja w CCG, tak, w kupowanie tych boosterów w ciemno, to sobie nie wyobrażam wchodzenie w to, że wiesz, że kurczę, no to co, to już będziemy teraz jednak wszyscy grali w 1 500 000 iterację tam Agricoli Albo w martwe albo Zamku LCG. Burgundii, tak? W euro. Nie, mówię, że albo w martwe No, ale- LCG. Czyli nie Live Card Tak, Games, tak, no tylko a- Dead Card Games. Bo w zasadzie Tak, większość tylko- tytułów, które mamy, to tylko- są już martwe. Tak, no znaczy one tam mają te community swoje po Mhm. norach pochowane, no ale bez większego, no nie mają tak oficjalnej dystrybucji, no wiadomo. Tego się bałem, no ale coś tam cały czas wychodzi, wbrew pozorom i wiesz, może to też było potrzebne, nie, żeby trochę poubijać Oczyścić. pewne Mhm. tytuły, tak, żeby designerzy jednak się zatrzymali i też zrobili taki rachunek sumienia, dobra, to co my możemy zrobić nowego, jaką nową jakość możemy wprowadzić, żeby nie spotkał nas ten sam los, co naszych poprzedników. I wydaje mi się, że wiesz, no, te gry są też coraz bardziej eleganckie, tak, coraz bardziej są... A może po prostu zniknęły wielkie krowy, które się tym zajmują i po prostu no, mniejsi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, czyli To tak jak też. Seventh Sea czy nowy Doomtown, Tak, nie? tak. Nie olbrzymie Tak, korporacje, to- ale po prostu pasjonaci, Pinebox którzy... Entertainment. Czy Nisei właśnie, no. Czy tak, Null Signal Games, tak, Tak, więc- Netrunnera. Więc Mhm. może w tym kierunku po prostu się zmieniło to, że tak jakby no nie jest w stanie z tego wyżyć korporacja, Tak, ale 2-3 pasjonatów, którzy łupią, które mają prężne community, już tak, nie? to prawda. Tak samo kodeks, nie? Gdzie właściwie jest jeden gość i Tak. jego no fani, tak? Czy fani jego gier bardziej. Fani i antyfani, no, Mm. którzy jak po prostu z tym Konrad to mi przypomina z, no Boże, ten, jak się nazywa, ten do swojego spraw tego jejku, ofiara do swojego kata, jak ma kompleks, tak się nazywa to? Syndrom sztokholmski? Syndrom sztokholmski Konrada właśnie, no, że nienawidzi tego Sirlina, ale kocha jego gry. Cięty jest na niego strasznie. To wy dalej gadacie? Tak, my sobie jeszcze, już a patrzcie, wróciłem. wielki powrót, wielki comeback. No Tak, to dawaj, miał to być się krótki podłaczę, tego jeszcze nie odcinek. było w odcinku. Najwyżej godzinny. Dobra, a było mówione o Summoner Wars? No właśnie, No właśnie tak. mówimy, ale to dawaj. A bo ty właśnie grałeś? swoje. No nie, ja tam dużo nie mam do powiedzenia. Grałem trochę, chyba wszystkie partie w aplikacji. Tylko poczekaj jeszcze, Janku, bo nagrywa się, rozumiem, mam nadzieję, u ciebie. Tak, tak. Dobra. Chyba wszystkie partie grałem w aplikacji na tablecie. Czyli w jedynkę I- grałeś? Chyba tak. Dobra. I generalnie mam poczucie, że to jest po prostu bardzo poprawna gra. No ale tyle. W sensie niczym mnie nie urzekło. Okej. Ale na pewno nie jest Nie zła. wciągnęła cię ta jest różnorodność taka, no- frakcji? Styl gry każdej frakcji nie wciągnął cię na tyle. Nie, bo jeśli sam rdzeń gry jakoś był dla mnie taki obojętny, to potem też są frakcje różne, Mhm. też już nie zmieniało stanu rzeczy. Mhm. Mm. I wtedy było kiedyś właśnie dużo się o niej mówiło na forum czy gdzieś, teraz raczej tak przycichło. Tylko wtedy też może właśnie były plany tej drugiej edycji i dlatego też może było trochę szumu. Tak. No oni chyba sobie sami trochę zaszkodzili, nie? Tym, że do pierwszej edycji porobili tych frakcji po prostu 1 000 000, a później stwierdzili, że robią reset, nie? To jest zawsze jakiś problem. No ale okej, nie? To już wydawca. A czekaj, Irku, co mówiliśmy? Dobra, o tym właśnie, że te LCG, tak, czy CCG miały popadać, czy tam popadały, ale trochę się ale właśnie, że jakby plusem jest to, że te nowe gry, wiesz, coraz mniej mają losowości,
znaczy jakby zostawiają tą fajną losowość, która wprowadza to variability, tak, Mhm. czyli zmienność partii, ale usuwają tą taką, no nazwę to magicowo, ale to nie tylko magic, tak, w Grze o Tron jest to samo, tak, tą taką losowość, że aha, dobra, nie dosiągnąłem kluczowej karty w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej rundzie, no to jakby w ogóle nie miałem żadnej szansy w tej partii, tak, gra czy dociąg kart mi powiedział, że ta partia, co byś nie zrobił, to jest przegrana dla ciebie. To wyeliminowywały i pokazały, że właśnie można wprowadzać mechaniki, które tak na przykład te ekonomie, tak, legendarne właśnie balansują i dalej gra pozostaje głęboka, dalej pozostaje różnorodna, dalej daje duże pole do manewru i do wykazania się gracza. No to fajnie, że one żyją nie tylko jeśli chodzi o community, ale też właśnie o to, że się zmienia ten design, że wyciągają wnioski i po prostu starają się poprawiać, zmieniać, ale jednocześnie nie idzie to w uproszczenie, nie? Zauważ, że przynajmniej, no nie wiem, no te, które my gramy, to są wciąż ambitne projekty, nie? Ten New Sigmar Game wcale nie obniżyło poprzeczki, nie poszli, powiedzmy, pod taki styl właśnie zapraszania nowych graczy poprzez ułatwienia. No, nie, dalej to jest ta sama dobra gra. No Seven Sea to też jest, zapowiada się niezły mózgorzer, bo to jest takie połączenie Doomtowna z grą o Tron. Tam też jest dużo ciekawych decyzji, musimy więcej pograć, no więc fajnie, że No, to... Doomtown to już starsza gra, bym powiedział, nie? I tam też to bardziej czuję. Właśnie to Seven Sea mi się wydaje takim bardziej nieco wygładzonym. Tylko właśnie, bo już nie idą w uproszczenia. Rozumiem, że jakby że masz przez to na myśli, nie kastrują gry, tylko jeżeli już to ewentualnie starają się trochę wygładzić zasady. Tak, wygładzić, a nie wykastrować, no to jest tak jak trochę się zmieniły gry komputerowe, nie, że później już tylko jednym przyciskiem po prostu trzymasz i idziesz i strzelasz przez całą grę. To na szczęście tego nie ma Właśnie, jeszcze żeśmy graczy komputerowych nie opluli. Dobrze, to Janku, coś jeszcze chciałeś dodać? No tak, no to jako, że ten odcinek trwa, no to ostatnią grę może z mojej listy, No to ciach. która jest też trochę takim rozwojem planszówkowym, to, że dają na sprzedaż. Mianowicie nie jest to gra cała, tylko sam dodatek. Terra Mystica Ogień i Lód, czyli pierwszy dodatek. Terra Mystica to jest jeden z trzech takich klasycznych Eurosów, które wciąż mam w kolekcji. Obok Agricoli i w Roku Smoka. W Roku Smoka to w ogóle przekozacka gra. To jest... Stefan No, Feld z interakcją. Bardzo ogrywamy ją mocno, jedyny dobry Feld i tak dalej. A grałeś w Lunę kiedyś? Nie. No to jeszcze ja najbardziej Lunę lubię od Felda, ale to tak na boczku. I chodzi o to, że ten dodatek, no dalej miałem go w folii, no bo nie było, po prostu nigdy jeszcze z nim nie zagrałem, więc tym bardziej powiedziałem, że można sprzedać, bo jest więcej warty i tak dalej, ale generalnie kupiłem go nawet nie dla frakcji, to są dwie nowe frakcje, ale one raczej są nielubiane. Tylko bardziej tam jest zmiana chyba są za mocne albo za słabe. Tam, Nie, te frakcje chyba jakoś, one nie mają własnego koloru, one mają nowy kolor. biały i pomarańczowy, bo to jest ogień i lód. No. Ale on wprowadził ten dodatek, tą zmianę kolejności, że osoba, która spasuje, to dostaje numerek, tak jak teraz 18 mają. Aha, no ale to jest pierdoła. To No ale to ważne. można samemu sobie zrobić. tak. No i w tym momencie fani Terra Mystica może wyciągnęli. Nie, w sensie, że nie potrzeba tego nowego produktu, ale główna rzecz, dla której kupiłem ten dodatek, to jest poprawiona mapa. Bo Terra Mystica, ta podstawka, fani twierdzą, że ta mapa jest trochę niezbalansowana i w tym dodatku chyba są dwie mapy, bo jest dwustronna plansza i jedna z nich to jest ta z oryginału, tylko że poprawiona i ja dlatego to kupiłem. Bo wiedziałem, że właśnie, że z frakcje są, z jakiegoś powodu tam raczej ludzie nie przypadają, no ale że poprawiona mapa, no tylko problem jest taki, że właśnie Terra Mystica to jest jedna z gier, które miałem, sprzedałem i kupiłem ponownie i przez 3 lata zagrałem raz. Mimo, że ja lubię te gry, ale po prostu nie ma okazji za bardzo. Są właśnie już choćby w Chaos wolałem zagrać niż w Terrę. I
I my nigdy nie dojdziemy do poziomu, żeby czuć brak balansu na tej oryginalnej mapie. No tak. No nie ma szans, szczególnie, że nie gramy w to analitycznie, w sensie nie czytamy jakichś poradników czy coś, po prostu gramy na pałę. Więc w ogóle bym nie skorzystał z tego, że mamy poprawioną mapę. No ja teraz... To jak słucham No. tej historii, to mi się przypomina, jak kiedyś siadłem i zakoszykowałem wszystkie karty do gry, która się nazywa Boże kochany, Przekupić szeryfa? Szeryf po Przykręcam. prostu. Sheriff of Nottingham? Szeryf z Nottingham, no. Szeryf z Nottingham, Szeryf- tak, tak. Tak, zgadnijcie, ile razy zagrałem potem, a tych kart Pół tam raza. jest po prostu pierdylier. Zero. No to pewnie 0, no bo tam akurat musisz wszystko zakoszykować albo nic. Wszystko siedziałem, to dosłownie mi stanęło. No ale dobra, przepraszam, taki... Nie, ale też, no Sheriff, jak dla mnie całkiem niezła gra. Nie, dla mnie nie, dla mnie zupełnie nie, Tak. ale to jest mocno gra na pewno pod towarzystwo konkretne. Trzeba tak, jak się tam też roleplayuje, nie? Że, Tak, okej, jak się że roleplayuje, to... wąchasz saszetkę, że ja tam czuję ser i takie rzeczy. Tak. Nie, to skarpety, Woreczki, szeryfie. Ale właśnie to tak, myślę, że to jest taki trochę rozwój planszówkowy z mojej strony, bo nie zrażam się tym wiedzą, że ta mapa w podstawce jest nieidealna. Po Nie prostu gryzie cię tam. zdając sobie, patrząc realistycznie na to, jak często w nią gram. Ja Tak, też faktycznie, no. odkupowałem, a sprzedałem ją za pierwszym razem z powodu dodatku. Czasem tak mam właśnie, tak było z pokoleniami, tak było z teramistyką, że dodatek, tylko że ten drugi dodatek, kupcy tam i nie wiem, kupcy coś tam, obrzydzi mi strasznie tę grę. Dla mnie to było już takie przeładowanie, takie rozmemlanie tego pięknego rdzenia, który też w teramistyce lubiłem, No właśnie, że poleciała z ona niczego więcej nie potrzebuje. Tak, no. Ona mogłaby potrzebować, ewentualnie najlepszy rodzaj dodatku to chyba byłyby po prostu nowe, same planszetki frakcji, tych samych kolorach co w podstawce. Jak już, to wtedy już by się miało naprawdę regrywalność do przesady. No. Jakby w każdym kolorze były 4 zamiast 2. Czyli zapraszamy fanów Terramistiki. A jeszcze powiedzcie tylko, bo to jest u nas na Discordzie, na bazarze. A gdzieś jeszcze to w ogóle jest dostępne? U mnie na forum. Na forum, dobra, okej. No ja muszę też w końcu A twoje? porzucać. A moje na razie tylko na BGG sobie oznaczyłem. Czy tam Portrait to się nawet nazywa. No ja niestety, z rzeczy, które wystawiłem, to też takie rozstanie z marzeniami, to właśnie jest taki przykład właśnie zakupów przez różowe okulary właśnie, tych dwóch bitewniaków, Guild Ball i Infinity. No nie ma szans, żeby wejść w oddzielne hobby tak naprawdę. Jak ciężko się teraz umówić na nagranie w zwykłe planszówki, to wejście do innej zupełnie rzeki, to jest zupełnie nierealne, no więc to też gdzieś tam będzie krążyło. No i Hand in the Sea u mnie też wystawione, ale to raczej z tego względu, że jest polska wersja, a tu myślę, że chyba, że ktoś się tam schyli, ale to myślę, że nie też. Więc to tak po prostu, żeby uspokoić sumienie, że wystawiłem, żeby coś było na sprzedaż, wisiało. To może na koniec, skoro i tak się robi z tego długi odcinek, to taki meta-komentarz, że mam poczucie, to tak pewnie się zmieniło w okolicach powiedzmy 2016, coś takiego, że się znacznie ciężej sprzedaje gry. Ja generalnie zazwyczaj mam, myślę, że atrakcyjne ceny i dawniej właściwie wszystko byłem w stanie sprzedać. Nieważne, czy to była akurat głośna gra, czy mniej, no czasem musiałem trochę obniżyć bardziej ceny, ale po prostu wszystko schodziło. A od iluś tam lat jest naprawdę ciężko, właśnie to jest chyba z powodu tego przesytu, że tyle tego wychodzi. Tak. Że, a szczególnie, że nowi gracze w ogóle nie spojrzą na stare gry w cudzysłowie, bo ma 3 lata to stara. To jest właśnie duży. I jest naprawdę takie, no nie bez powodu ten Pixel Tactics tam szedł za 5 zł, nie? Tak. I to nawet daje takie otrzeźwienie, bo ja generalnie mało teraz kupuję gier, no bo głównie gram w 18, które sobie samemu robię, w sensie samoróbki. Ale ostatnio miałem, tak kilka gier kupiłem i jak teraz właśnie wystawiam na sprzedaż i to tak średnio idzie, to takie otrzeźwienie mi przynosi, że trzeba naprawdę się 2 razy zastanowić, zanim kupię, bo to nie tylko, że mogę wtopić trochę czasu, tam energii i tak dalej, ale też jest ryzyko, że zostaniesz z tym. Że zostanę z tym. No, nawet nie, że nie odzyskam, tylko nie zostanę. Nie wyrzucę tego, bo bez przesady.
Też macie takie wrażenie, że kiedyś łatwiej schodziły? Tak, teraz mam wrażenie, że po prostu wszystko kręci się wokół EKS-ów. One szybko tak jakby tracą na ważności, więc tutaj one są takim chodliwym towarem, który gdzieś tam jak gorący ziemniak przeskakuje z rąk do rąk, a starsze gry, no nie, no tak jak mówisz, nowi gracze nie są zainteresowani absolutnie klasykami. Ja wam powiem, że nie do końca, nie? Bo jakby jak ktoś zaczyna wsiąkać w hobby, to jednak do tych evergreenów mi się wydaje, że No, sięga. ale to tak, to już powiedzmy po jakimś czasie, no. Terra Mystica Tak, i tak ale dalej, nie? Evergreen to jest szczególna kategoria gier. No tak, ale Terra Mystica jest, no myślę, że na A bank. tak, ale ja akurat w sensie dodatek sprzedaję, nie? Ale na przykład dajmy na to z rzeczy, które mam wystawione. No chaos w starym A świecie powiedzmy- poszedł, tak? Nie, jeszcze nie. Mhm. On nie jest w idealnym stanie, ale dałem też cenę, znaczy wysoko, no bo to jest, to jest biały kruk teraz, no. ale wyraźnie niższe od innych, jakie widziałem. Ale powiedzmy, no jakby sprzedawał, znaczy sprzedaje właśnie na przykład Stephenson's Rocket, Rocket. Mhm. czyli Cube Race od doktora Knizi za 50 zł. Co prawda to stare wydanie, chociaż no, mechanicznie nie ma różnicy, no to będzie pewnie wisiało, dopóki nie znajdzie się jakiś fanatyk oldschoolowych Cube Cube Race'ów, Race'ów, tak, tylko tej tak. koketnej gry szuka. Tak. A mam wrażenie, że dawniej po prostu nawet ludzie patrzyli na to, co kto wystawia i że tak to sobie tłumaczę, dlaczego tak wszystko mi schodziło. Mhm. I patrzyli na opis gry na BG czy gdzieś i myśleli, a może interesujące, to wezmę. Znaczy nie, no to zgadzam się, że na pewno tak mniej więcej około tego okresu, o którym powiedziałeś, ten 2016 rok, to się zaczął, coraz więcej gier jest wydawanych, nie? Więc no wszystkiego nie sposób jest jakby, kiedyś po prostu tych gier było mało stosunkowo. Naprawdę można było spokojnie wszystkie gry, które w roku, a na pewno wszystkie te najlepsze, nie wiem, top 20, nawet top 30 gier można było spokojnie ograć. Nie, to co kiedyś roku, tak nie? było z polskimi wersjami, że dosłownie wszystkie gry można było ogrywać, tylko to jeszcze dużo wcześniej. Tam pewnie bardziej, powiedzmy 2008, takie lata. Że na przykład na forum, to każdy użytkownik forum grał w to samo. Mhm. Tak. Wiadomo, że mógł woleć Ameri, mógł woleć Euro, czy tam jakieś tam logiczne, ale generalnie każdy znał te same gry, no bo tak niewiele ich było. Tak. Także ilość ale no właśnie, no Stephenson's Rocket, no to teraz to jest bardzo niszowy tytuł, nie? Ja mam ten sam problem, że ja mam bardzo mało takich gier Popularnych? nie wiem jak to nazwać, komercyjnych, A dla popularnych. wielu osób najlepsza gra Knizi. Ja wiem, Na poważnie. ale Nie, tak jak mówię, może kogoś to skusi. ale jakbyś zapytał, zrobił, wiesz, sondę 100 osób, to by wylądowała być może na pewno poza 20, no nie wiem czy 20. No u 10 na casuali pewno, to nie? w ogóle by nie wylądowała. Tak. Ja mam ten sam problem, nie? Że ja mam gry, które sprzedaję, to są właśnie no niszowe gry, bo nawet te piksele, nie? To jest niszowa gra, no. To był jak to wyszło, nie? To tam był trochę hype wokół tego, ale znowu tylko dlatego, bo tych gier wtedy wychodziło bardzo mało, nie? I wtedy w takie gry się grało. No myślę, że jakbyś A teraz to wystawił jest- za darmo ten Sands of Time, to ktoś by zapytał, czy mu opłacisz wysyłkę jeszcze, nie? No, też nie należy tak, bo tak nie popadamy za bardzo w skrajności. To nie jest tak, że jak wychodziły piksele, to mało wychodziło gier. To już były czasy, że raczej już dużo wychodziło. Znaczy mało w porównaniu z dzisiaj, o, tak powiem, przepraszam. bo to No jest na skrót pewno myślowy. mniej, bo to ciągle przyrasta, ale myślę, że to już było po tym punkcie przegięcia, tylko z pikselami raczej jest ten problem, że no nie chwyciły. To chyba była wtopa generalnie, Mhm. tak ostatecznie. A podejrzewam, że nakład nie był jakiś minimalny. Znaczy to bardzo Więc- długo w sklepach wisiało, ale teraz No też właśnie. to chyba pomału się robi taki biały kruk przynajmniej do kupienia, tylko że no nikogo to nie da. Ja mam wrażenie, że te Sklepowo białe to nie kruki interesuje. nawet straciły trochę pierza, nie? Że był taki moment, że ludzie się rzucali na każdy chaos w Starym Świecie, który się pojawił, a teraz widzisz, no wisi 1000 zł za chaos w Starym Świecie, jak absurdalnie to nie zabrzmi, to nie jest wielka cena, nie? W porównaniu z tym, jakie ceny były. Chyba gra Łukiego wyszła za ponad 1000. Tak, no i właśnie miałem do tego KS zmierzać, że skoczyło porównując też. z tymi KS-ami, które są po prostu półgrami, no to tutaj mamy za 1000 zł grę, która jest sprawdzona, która jest po prostu jednym z kamieni milowych w tym hobby, nie?
Więc, No i chaos nie podejdzie ci o to od sprzedaż Tak. za jeszcze więcej, a gry Łukiego nie Więc wiem. ludzie dalej chcą kupywać po prostu przede wszystkim obietnice. Obietnice czegoś, wyobrażenie, że to będzie to, że to będzie ten święty Graal, że to będzie coś niesamowitego. No i tak się oszukujemy, no po prostu i kupujemy te obietnice, a nie coś, co już jest sprawdzone. No ale to tak to działa, te hobby. Dobra, Tak jest. Dobra, to co? Kończymy chyba pomalutku. Czy jeszcze coś macie? Nie, możemy kończyć. Dobra, to dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. Dziękujemy wszystkim, którzy tutaj brali udział w naszej akcji kubeczkowej. Kubeczki prawie wszystkie poszły, bardzo mnie to cieszy. Może w końcu uda się Piotrkowi kupić porządny mikrofon i nie będę musiał go odszumieć za każdym razem. Także dziękujemy. Nie trzeba. No to jakby posłuchali, jak szumisz, to wiesz, to nikt nie posłuchał nas więcej. Dobra, dzięki serdecznie za wysłuchanie, za to, że tutaj lajkujecie, subskrybujecie i polecamy się na przyszłość. Pozdrawiam serdecznie, Irek. Piszcie komentarze, co wy macie na bazę. Tak, może coś kupimy. Tak jest. Irek, Gratulol. właśnie, gratuluję i Piotrek. Dzięki wielkie buziaki. Hej, hej. No, cześć. Dobra, ciach. Dobra. No to zatrzymujemy.